Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jak sprawdzić siłę albo słabość gospodarki na dziś? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i zachęcam do tego, żeby polubić nasz nowy profil na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jak sprawdzić siłę albo słabość gospodarki na dziś? Zaczynamy od tego, co się wczoraj wydarzyło na Wall Street, gdzie popyt na ryzyko nie był w stanie utrzymać tak wysokich poziomów i indeksy giełdowe spadły. Lekkie ożywienie popytu wystąpiło w Azji, dlatego też moim zdaniem dzisiaj w Europie miks sygnałów sprawi, że rozpoczniemy sesję neutralnie. Natomiast fakt, że nie byliśmy w stanie ruszyć dalej w górę i nie osiągnąć najbliższych oporów w rejonie 4460 na indeksie Standard & Poor's, moim zdaniem źle świadczy o potencjale dalszych wzrostów i sile popytu i zwiększa prawdopodobieństwo, że nawrót do tendencji spadkowej będzie miał miejsce. Myślę, że tak należy interpretować to, co się wczoraj wydarzyło. Jednak moim zdaniem pierwsze sygnały na DAX-ie tego, że wsparcia w rejonie dolnego ograniczenia 10-miesięcznej, wielomiesięcznej konsolidacji na tym indeksie będą utrzymane i one zwiększają prawdopodobieństwo, że jednak ta konsolidacja się utrzyma, a nie dojdzie do jego pokonania. Natomiast gdyby się okazało, że rynek zaczyna przebijać wczorajsze minima, to w takiej sytuacji sygnały jednak prospadkowe staną się bardziej prawdopodobne. I zacząłem ten materiał od indeksów giełdowych z powodu tego, że ja osobiście z mojego ponad 20-letniego doświadczenia cały czas wciąż wspieram tezę o tym, że gospodarka jest że giełdy wyprzedzają to, co się będzie działo w gospodarce na przestrzeni następnych 6 do 9 miesięcy. Więc skoro indeksy giełdowe są na swoich poziomach zbliżonych do maksimów, skoro indeksy giełdowe rosną, to raczej perspektywy ku temu, żeby gospodarka rosła, są bardziej prawdopodobne niż na osłabienie. Więc pierwsza część odpowiedzi na pytanie, jak sprawdzić siłę albo słabość gospodarki na dziś, to patrzeć na indeksy giełdowe, by sprawdzić, czy one są bliżej swoich ekstremów, czy bliżej jakichś wielomiesięcznych den korekt, i w takiej sytuacji sprawdzić, który scenariusz teraz obstawia rynek kapitałowy. Moim zdaniem teza o tym, że giełda wyprzedza to, co się będzie działo w gospodarce za 6 do 9 miesięcy, cały czas jest aktualna i jest prawdziwa w interpretacji. Natomiast jak sprawdzić siłę albo słabość gospodarki na dziś? Są także inne metody, inne wskaźniki. I moim zdaniem warto w takim wypadku patrzeć na wskaźniki PMI, które pokazują nam, czy sytuacja sprzyja osłabieniu, czy też ożywieniu gospodarczemu. Wskaźniki PMI są tak zbudowane, że ich poziomem równowagi jest poziom 50. Wszystkie odczyty powyżej 50 punktów oznaczają, że gospodarka się rozwija. Natomiast każdy spadek poniżej 50 punktów oznacza, że gospodarka się zwija, i na tym następnym wykresie ładnie to widzimy w nawiązaniu do zachowania indeksu Eurostoxx 600, i ten wykres znacie Państwo z wczoraj. Natomiast temat tego wpisu jest taki, jak sprawdzić siłę albo słabość gospodarki na dziś, ponieważ dzisiaj poznamy wstępne sierpniowe odczyty wskaźników PMI dla najważniejszych gospodarek na świecie i będą one nam determinowały rzut oka, perspektywy inwestycyjne dla inwestorów, którzy posługują się makroekonomią, którzy obserwują, zastanawiają się, gdzie może być dno cyklu gospodarczego, zwłaszcza w Europie, ponieważ dla Europy będzie najwięcej tych publikacji. No i będziemy je obserwować. W pierwszej kolejności poznamy dane dla Niemiec. Wskaźniki te dzielą się także na wskaźniki
na wskaźnik PMI dotyczący sfery usług, wskaźnik PMI dotyczący sfery przemysłu i wskaźnik zbiorczy composite, który ma zawierać w sobie te poszczególne wskaźniki dla sektora usługowego i przemysłowego w odpowiednich wagach dostosowanych do tego, jaki jest stan rozwoju gospodarczego poszczególnego kraju albo obszaru gospodarczego. No i dzisiaj o godzinie 9:30 poznamy wskaźniki PMI dla Niemiec, usługowy, przemysłowy, ale dla mnie najistotniejszy jest wskaźnik composite. Jak widzimy, mediana prognoz sygnalizuje, że w sierpniu ma być on na poziomach niższych niż w lipcu i ma być cały czas poniżej poziomu 50 punktów, dlatego też te wskaźniki sygnalizują, że osłabienie gospodarcze w sierpniu ma być kontynuowane i ten generalny kierunek, który ma być wskazywany, jest dla mnie najistotniejszy. No i dla całej strefy euro ma być podobnie. Wskaźnik za sierpień ma wynieść 48,5 punktu, dla lipca było to 48,6. No i zobaczymy, jaka faktycznie jest ta rozbieżność względem prognoz. Każdy odczyt powyżej lipcowych powinien wywołać dość dużą falę optymizmu na giełdach papierów wartościowych, natomiast znaczące osłabienie, oddalenie danych od tych prognoz w dół będzie sygnalizowało, że te negatywne scenariusze się teraz na chwilę obecną rozwijają. Skoro indeksy giełdowe są blisko swoich poziomów ekstremalnych, bardzo blisko poziomów szczytów hossy, no to będzie także pytanie dla inwestorów, który wskaźnik generalnie się myli co do perspektyw gospodarczych, czy giełdy papierów wartościowych, czy wskaźniki PMI. Na chwilę obecną myślę, że jednak giełda ma większe znaczenie, ponieważ wskaźniki PMI mogą być zaburzone bieżącą taką percepcją poszczególnych osób, które odpowiadają w ankietach i te ankiety służą temu, żeby stworzyć te wskaźniki, natomiast moim zdaniem będziemy na to zwracać szczególną uwagę. No i kiedy będziemy już mieć te wskaźniki dla strefy euro i będziemy je porównywać dla Wielkiej Brytanii, o godzinie 10:30 będzie wskaźnik dla Wielkiej Brytanii. Jak widzimy, dla strefy euro jest on poniżej tego poziomu krytycznego 50 punktów, dla Wielkiej Brytanii jest on nad poziomem 50 punktów i później będziemy po południu już porównywać te wskaźniki z Europy do tych wskaźników w Stanach Zjednoczonych. No i pierwsze pytanie będzie takie: czy w Europie sytuacja relatywnie się pogarsza względem Stanów Zjednoczonych, czy też odwrotnie, czy gospodarka Stanów Zjednoczonych cały czas sygnalizuje, że te wskaźniki są nad poziomem 50 punktów, czyli sygnalizują nam ożywienie gospodarcze, no i jaka jest siła odchylenia faktycznych danych od prognoz. Jako że to są wstępne, sierpniowe wskaźniki, te odczyty, dlatego mają one większą wagę i moim zdaniem rynek będzie się na nich koncentrować, będzie je także porównywać między sobą, między danymi dla starego kontynentu, a tymi danymi dla Stanów Zjednoczonych i zobaczymy, gdzie jest słabość, gdzie jest siła, jaki jest kierunek trendu. No i to nam pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak sprawdzić siłę albo słabość gospodarki na dziś. No i konsekwencje tego powinny być na rynku obligacji. Od obligacji zaczynamy, ponieważ każda słabość będzie zwiększała prawdopodobieństwo, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, więc słabość gospodarki będzie sprzyjała tezie o tym, że banki centralne nie będą dalej podnosiły stóp procentowych. Odwrotna okoliczność, czyli lepsze odczyty wskaźników PMI będą zwiększały prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych. Amerykańskie obligacje na razie się zatrzymały, nic tutaj nowego się nie dzieje, ale cały czas jesteśmy nad ważnymi poziomami, czyli rynek długu sygnalizuje negatywne wskazania co do przyszłych stóp procentowych, czyli że będą one dalej rosnąć. Widzimy, że stopy zwrotu z inwestowania w obligacje znowu stają się negatywne i mamy już kolejny okres, w którym te zachowanie obligacji nie sprzyja długoterminowym stopom zwrotu
z tych aktywów. No a amerykański dolar wczoraj dynamicznie wrócił poniżej poziomu 1,09, sygnalizując, że słabość indeksów giełdowych podczas wczorajszej sesji nie była przypadkowa. No i nie wolno lekceważyć teraz tego, co się wydarzy względem tych minimów w okolicach 1,08. Ich złamanie dodatkowo napędzi strach, napędzi obawy, że indeksy giełdowe wrócą do dynamicznej fali spadkowej. To, co powinno szczególnie interesować teraz inwestorów na rynku surowcowym, to fakt, że cena złota atakuje nie tylko poziom $1900, ale także linię trendu spadkowego i to na fali tego, że amerykański dolar się umacnia, a rentowności raczej chcą rosnąć niż spadać, więc rośnie prawdopodobieństwo, że cena złota wróci do spadków niż do wzrostów. Dlatego też bądźmy też wyczuleni na to, co się wkrótce tutaj wydarzy, a cena miedzi, jeżeli będzie się utrzymywać nad tą luką wzrostową, którą widać na wykresie, będzie raczej faworyzowała scenariusze prowzrostowe niż prospadkowe i także te sygnały będą oczekiwane na rynku ropy naftowej, gdzie jesteśmy bardzo blisko ważnego poziomu psychologicznego $80, a układ średnich kroczących na wykresie pokazuje, że także rynek nie wie, w którą stronę ruszyć i wkrótce, jeżeli dojdzie do jakiegoś odbicia, będzie to wskazanie dotyczące perspektyw na rynku ryzyka na całym świecie, ponieważ spadki ceny ropy naftowej będą sprzyjały negatywnym scenariuszom na giełdach papierów wartościowych, a jednak wzrosty moim zdaniem będą interpretowane optymistycznie. Tak to moim zdaniem należy interpretować. A sam Bitcoin, jak widzimy, nie był w stanie znowu przebić ostatnich minimów. Cena wraca w okolice konsolidacji, więc pytanie jest takie, czy ta konsolidacja będzie kontynuowana, będzie dalej trwała, a znaczenie wsparć w okolicach $25,000 jest coraz większe. No i na koniec polskie aktywa, ponieważ tutaj czekamy na rozwój wydarzeń na giełdach na świecie oraz na amerykańskim dolarze, ponieważ gdyby się okazało, że euro-dolar jednak przebija wsparcie 1,08, to w takiej sytuacji byłby to czynnik zachęcający do mocnego osłabienia krajowej waluty. Jeżeli rentowności pójdą dalej w górę, to będzie to negatywny sygnał dla polskich obligacji, chociaż moim zdaniem te słabości na danych makroekonomicznych, które poznaliśmy wczoraj z Polski, zachęcają do tego, żeby wieścić dalsze przyspieszenie nawet tempa obniżek stóp procentowych w naszym kraju, a to sprzyja temu, żeby jednak polskie obligacje nie traciły na wartości tak bardzo jak te amerykańskie, a giełda papierów wartościowych powinna być uzależniona od tego, co się wydarzy właśnie na wskaźnikach PMI, które dzisiaj poznamy dla strefy euro oraz przede wszystkim dla Niemiec. Powinna być także wyczulona na to, co się wydarzy na giełdach papierów wartościowych na świecie. No i z psychologicznego punktu widzenia poziom 2000 punktów ma duże znaczenie. Każdy spadek poniżej to zachęta do dyskontowania negatywnych scenariuszy, ale pamiętajmy, że cała strefa 1975-2000 punktów ma ogromne znaczenie. Dla części inwestorów dopiero pokonanie poziomu 1975 będzie faktycznie oznaczać, że indeks WIG20 wchodzi w większą, głębszą korektę spadkową i że rozpoczynamy jej kolejną fazę. Dlatego też wygląda na to, że przed nami fascynująca sesja także na giełdzie papierów wartościowych, która będzie pośrednio dyskontować te dane makroekonomiczne PMI, które dzisiaj poznamy szczególnie dla Niemiec. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na pytanie, jak sprawdzić siłę albo słabość gospodarki na dziś oraz na perspektywach na najbliższą przyszłość. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, pozdrawiam.